Siemanko! Kupując motocykl robimy research, czytamy o konkretnych modelach, technikaliach, oglądamy o nim filmy, recenzje, sprawdzamy jego VMAX na YouTubie, zastanawiamy się, co będziemy tuningować. Na początku, jaki strój kupimy, buty, kask, ile na to przeznaczymy. Snujemy plany treningowe na nowym motocyklu, takie doszkalanie, gdzie to będziemy robili. Już szykujemy miejsce w garażu, bo przecież jeden motocykl do miasta, a drugi na trasy, a trzeci do lasu. Jesteśmy poinformowani i zorganizowani, planujemy wszystko od A do Z. Ale czy aby na pewno? Czy aby na pewno jesteśmy tacy świadomi? No właśnie nie. Jak o tym z kimś porozmawiamy, to niby wszystko wydaje się takie oczywiste, że tak to właśnie powinno wyglądać. Ale to jak z kimś o tym porozmawiamy, to są oczywiste oczywistości, rzeczy, które niby wiemy, ale kiedy ktoś nam o nich powie, to jakbyśmy ponownie je sobie uświadomili, przypomnieli. Dlatego temat dzisiejszego filmu jest tak oczywisty, ale może warto by było uświadomić nowych adeptów, nowych motocyklistów o tych małych niuansach. Tak więc w tym filmie poznacie 5 rzeczy, o których nikt Ci nie powiedział, zanim kupiłeś motocykl, zanim zacząłeś być motocyklistą. Numer 1 na naszej liście to jest pampersy i adidasy, czyli ścigacze i chopery. Nie wiem jak Wy, ale ja zanim zacząłem swoją przygodę z motocyklami i widziałem na ulicy jakieś maszyny, a w latach 90. nie były to zbyt częste widoki w moim mieście, to jako dzieciak słysząc bulgot czy dźwięk szlifierki wołało się: ej, ale ścigacz jedzie, ej, patrz jaki chopper. W sumie Jawa 350 i Bandit 1200 to były dla mnie ścigacze w tych czasach. I o ile kupujesz motocykl już w wieku dorosłym i jesteś bardziej świadomym członkiem społeczeństwa, to już wiesz o co chodzi. Ale jak zaczynasz dopiero swoją przygodę, zaczynasz poznawać świat dwóch kółek, tak typowo od podstaw, to prawdopodobnie postrzegasz świat motocykli przez pryzmat opowieści i żargonu słownego, podobnie jak tytułowe pampersy i adidasy. Każda pielucha to pampers, każdy sofiks to adidas. A przecież w świecie motocykli mamy od zatrzęsienia odmian. Skutery, maxi-skutery, chopery, cruziery, nakedy, streety, sporty, supersporty, turystyki, offroady, crossy, enduro, dual sporty i zapewne jeszcze wiele innych, choć pewnie wiele z tych nazw mogłoby się połączyć, działać zamiennie. A może napiszecie w komentarzach, czy są jeszcze jakieś inne rodzaje motocykli, jakie Wy znacie? A więc kiedy w głowie tli Ci się myśl, że chcesz kupić pierwsze moto i ktoś zapyta się, jaki rodzaj motocykla chciałbyś kupić i wymieni Ci te wszystkie odmiany, rodzaje, to idzie zgłupieć. Sam miałbym problem, aby przyporządkować konkretny model motocykla do konkretnej grupy. Druga rzecz, która jest oczywista jak życie i śmierć, to ile to kosztuje. Siemanko Marek, siemanko Zbyszek, jutro kupuję motocykl. Tak? A jaki? A znalazłem Ninja na OLX-ie za 8000. Super, ale będziesz jeździć. Z reguły tak wygląda początek naszej przygody z motocyklami. Optymistyczna do bólu wizja kupna naszego wymarzonego motocykla i wejścia do naszego elitarnego grona. A potem rzeczywistość bywa brutalna. Bo gdyby ktoś podszedł, powiedział: słuchaj, musisz mieć tyle i tyle na strój, tyle i tyle na serwis początkowy, tyle i tyle w zapasie i nie kupuj tak taniego motocykla, zwłaszcza tej klasy, bo możesz się nadziać, to może byśmy przemyśleli sprawę. A jak chcesz zobaczyć, ile kosztuje utrzymanie motocykla, to zapraszam do mojego wcześniejszego filmu, link macie w opisie albo w karcie u góry. Rzeczywistość jest taka, już w drodze powrotnej z motocyklem widzimy, że opony nie trzymają, ledwo hamują klocki i tarcze, łańcuch grzechocze jak grzechotnik, wiemy, że będziemy mieli wydatki. A potem jedziemy do sklepu z ciuchami motocyklowymi, stajemy przy półce i kask, który nam się podoba, kosztuje pod 2000 zł, strój pod 3000 zł, a my w kieszeni mamy kilka stów i myślimy sobie: Jezu, tańszych rzeczy nie ma? Niestety, coś jest, ale za ceną idzie jakość. I dopiero kiedy wychodzimy ze sklepu tylko z kaskiem motocyklowym i odbieramy telefon z serwisu z kosztorysem naprawy, płaczemy i zdajemy sobie sprawę z tego, ile to tak naprawdę kosztuje. A jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to zrób to proszę teraz. Dla mnie to będzie pozytywny feedback na temat mojej pracy, że Wam się podoba to, co robię i że zarwane nocki, aby skleić kolejny film, mają jakiś sens. PS. Jaka była Wasza najdroższa naprawa, modyfikacja motocykla? Ile najwięcej wydaliście na motocykl, nie licząc jego zakupu? Napiszcie w komentarzu. Punkt trzeci na liście to: jeden motocykl to za mało. Kiedy mamy już upatrzoną swoją maszynę, jedziemy napaleni jak 150, gdyby ktoś wtedy powiedział, że Ci jeden motocykl tak naprawdę nigdy nie wystarczy,
to byś pomyślał sobie, co ty gadasz, człowieku. A potem kupujemy naszą wymarzoną R6 z bananem na ustach, dojeżdżamy do pracy, do sklepu, do domu. No i przychodzi weekend, poznałeś nowych znajomych, chcą wyjechać pod namiot, zrobić dłuższą trasę, pakują się w kufry, a ty masz tylko plecak i myślisz sobie, no, kuferków do R6 nie zamontuję. Zaczyna ci doskwierać trochę brak tego miejsca pakownego i wygody w dłuższej trasie. Twój plecaczek nie chce już z tobą jeździć, no i wtedy zaczynają się przemyślenia, że może by sprzedać ten motocykl i kupić coś bardziej jak turystyk albo cruiser, ale w sumie tą R6 to fajnie się jeździ. I tak powiem ci, że nigdy nie kupisz idealnego motocykla. Zawsze będziesz chciał coś więcej, coś innego, coś zmienić. Będziesz chciał szybszy i wygodniejszy, bardziej pakowny, o bardziej sportowym wyglądzie. Nigdy nie trafisz na idealny motocykl, bo takiego nie ma. Dla mnie z motocyklami jest jak z autami. Nie da się kupić jednocześnie sportowego, ekonomicznego, pojemnego i wysokiego auta. No chyba, że się mylę i macie jakieś swoje idealne motocykle, to dajcie znać. Punkt 4. Nie oglądaj, ścigaj się. Ile razy oglądałeś wyścigi motocyklowe w telewizji, wczuwając się w to, że to ty jedziesz, albo potem wyjeżdżałeś na ulicę i dawałeś upust swoim fantazjom. A jak słyszałeś od kogoś, w zeszły weekend jeździłem po torze, to myślisz sobie albo zawodnik, albo kasiasty koleś. Błąd! Robaczki moje. Mało kto o tym mówi, ale jak poszukasz, będziesz chciał, to Matrix cię znajdzie. Tory motocyklowe w Polsce można normalnie wynająć na godziny i nie jest to żaden ekskluzyw zarezerwowany dla ultra bogatych czy wpływowych ludzi. Jak wspomniał jeden z moich widzów w komentarzu, godzina wynajęcia toru w Pszczółkach to około 570 zł. Dużo? Dużo, jak chcesz jeździć sam. Ale jak ustawisz się w grupie 10, 20, 30 motocyklistów, to koszt proporcjonalnie spada. Ja jak jeździłem, to osobę, co robiła grupę, znalazłem na Motocykliści Trójmiasto bodajże, na Facebooku. I bez problemu, jedziesz na tor, płacisz za jazdę, podpisujesz cyrograf i cyk, śmigasz na prawdziwym torze motocyklowym. U mnie było tak, że jeździłem w jednej z 3 grup. Każda z nich bodajże po 15 motocyklistów. Wtedy płaciłem w granicach 30 zł za 2 czy 3 przejazdy 10-minutowe. I było super, opony były gorące, tak szalałem. A w dodatku wymienić się można uwagami, opiniami, dopytać się o technikę, dostać można wiele cennych porad co do jazdy. Ludzie, którzy tam przyjeżdżają, to naprawdę miłe i pomocne osoby. Ostatni na mojej liście jest oczywista oczywistość, czyli będziesz łamał przepisy, czyli będziesz odkręcał. Jeżeli namówiłeś mamę, żonę czy dziewczynę na kupno motocykla, to na pewno jednym z argumentów było, że będziesz jeździł ostrożnie, zwłaszcza jak na pierwsze moto wybierasz sobie wspomniane wcześniej R6 albo coś mocniejszego. Tak, jak przy kupnie pierwszego komputera rodzicom mówiłeś, że dobra karta graficzna jest potrzebna, żeby się lepiej uczyć. I tak, nawet najwytrwalsi motocykliści, najspokojniejsi, tacy co potrafią otworzyć piwo, czekoladę, kebaba, szlafrok żony i nic nie zrobić, nawet tacy mają chwilę słabości lub zapomnienia i trzeba powiedzieć sobie wprost, na motocyklu prędkość jest zupełnie inaczej odczuwalna. A im mocniejsza maszyna, tym łatwiej przychodzi nam szybsza jazda, tym większa jest pokusa do bicia do czerwonego pola. W aucie ruszasz spod świateł, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty bieg i jedziesz sobie te 60 na godzinę po mieście. Nawet jak się zapomnisz i trochę mocniej depniesz w gaz, to na czwórce przy 60 na godzinę nie będziesz miał szybkiego wzrostu prędkości. Trochę potrwa zanim dobijesz do tej setki. Na pewno się zorientujesz. A w motocyklu jest inaczej. 1, 2, 3, 4, jedziesz sobie spokojnie 60 na godzinę, ale chwila, lekki ruch ręką. Wjedziesz w dziurę, twoja ręka lekko muśnie manetkę i już prędkość zaczyna rosnąć. W 600 czy litrach nie ma laga, czy braku mocy. Tutaj patrzysz na drogę przed sobą przez kilka sekund, a już z 60 masz pod 100 na godzinę. Nie wspominając już o tej radości, tej frajdzie, gdy czujesz tą moc, która uzależnia jak mało co. Motocykl to wredna gadzina. Kiedy idziesz do swojego motocykla z myślą o krótkiej przejażdżce, spokojnej przejażdżce, to ta twoja maszyna zachowuje się jak twój najlepszy kumpel. Co mówi ci, chodź na jedno piwo, będziesz w domu przed 21. Szczerze mogę powiedzieć, że każdy, kogo znam, odkręca. Mniej lub bardziej, rzadziej lub częściej, ale każdy odkręca. A przed kupnem motocykla mówisz sobie, nie, ja nie będę odkręcał. Będziesz. Tak to już jest z tymi motocyklami, że lubimy je kręcić.
No i to by było na tyle w tym filmie. Jeżeli Ci się podobało, to zostaw po sobie ślad w postaci suba, komentarza i lajka. Szerokości na drodze życzę. Na razie, cześć!